Pracownik firmy, która produkuje okna, zahaczył o tego pendrive'a, uszkodził go. Nie było w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że to jest klucz sprzętowy, który uceglił wielką maszynę, która produkuje okna. I w tym momencie zakład produkcyjny, a w zasadzie jakaś jedna z jego części stoi od ponad doby i nie zarabia hajsu. A oczywiście tam są straty nie liczone po 100 zł na godzinę, tylko to są setki, często tysięcy złotych. Także dostarczyli mi w trybie Turbo Express pendrive'a, żeby zajrzeć, czy da się to uratować, bo maszyna stoi, także zapraszam. Przez 10 lat mówi, nie zdarzyło się to nigdy, no ale w końcu się zdarzyło. No i taki pendrive'ik, niepozorny. I jak go otworzymy, bo sam się już otwiera, mamy jakąś tam elektronikę, kwarc, układ, który tym wszystkim steruje, baterię od podtrzymywania zegara RTC, diodę sygnalizującą stan pracy. Ta dioda powinna świecić, czy tam mrugać na czerwono, natomiast teraz po podpięciu do kompa nic się nie dzieje, nawet teraz włączę do mojego. No i nic się nie pali i nie ma tego Windowsowego tudum. Więc jest lipa. Idziemy na mikroskop, zobaczymy, co jest grane. Zresztą ja to przeglądałem wcześniej i pozornie oni wysłali mi zdjęcia na początku, nie? Było pokazane takie przełamanie. No to mówię, polutujesz 4 kabelki, spoko. Jest przerwa, nie? Ale jak, kurczę, odwrócicie drugą stronę laminatu, to nie jest tak kolorowo, bo jest przełamanie całego laminatu. Widać, że on się tu poddał. Tu jest przełamanie, tak samo te ścieżki, linia od komunikacji, ta ścieżka jest przełamana tak samo. Tu jest bezpiecznik, który puszcza 5 V, to jest jakaś dioda zabezpieczająca. Obok mamy kwarc, kwarc jest podniesiony. Od kwarca tak samo ta linia jest zerwana, o właśnie tu nie ma przejścia. Więc będziemy próbowali to zreanimować. Czy się uda? Nie wiem. Problemem są na pewno dwie rzeczy. Z tej strony laminatu widzimy dwie wije. One wchodzą prawdopodobnie na tą sekcję zasilającą. Tutaj mamy 5 V. No i o ile to wszystko idzie tędy przez ten bezpiecznik, to możliwe, że jeszcze wchodzi to w głąb laminatu i gdzieś powinno to wyjść dalej. Czy wyjdzie? Nie wiem. W sumie możemy sobie teraz miernikiem to przedzwonić i sprawdzić, czy znajdziemy coś, bo sytuacji jest naprawdę możliwych wiele. Tryb diody, albo nie, słuchajcie, poczekajcie, bo się pośpieszyłem, baterię wylutujmy z niego. No zobaczymy, bo kurczę, pracownik firmy ma teraz gorąco. Wiadomo, nikt specjalnie tego nie uszkodził, no ale stało się. No nie wiem, operacja taka będzie trwała ponad godzinę do 2 godzin. Więc dzisiaj tylko w skrótach będziemy tutaj pokazywali postęp prac, ale lepiej tak niż wcale. Ok, spróbujmy wyjąć baterię. Ten jeden pin już się poddaje, drugi też. Ale przyklejona. Come on, baby. Chodź. O. Baterii nie da się potem źle zamontować. Przy czym, co mi się nie podoba, patrzcie to. Kurde, pracuje to. Ajajaj. Nie wygląda to obiecująco. Trzeba będzie tu lutować, wzmacniać ten laminat na tyle, na ile się da i później, nawet jak to ruszy, będą musieli ten pendrive wpiąć z tyłu komputera, bo on był podpięty od przodu i ten pracownik strącił kolanem. I dopiero teraz się dowiedzieli, że z tyłu komputera też były USB, gdzie można było go zapiąć i zapomnieć o temacie, no ale wiadomo, mądry Polak po szkodzie. Kurde, to się pracuje, ale jaja. To wszystko pracuje, ale lipa. Ciężko powiedzieć, co tu zrobić teraz, co wykombinować. Najpierw to może damy trochę cyny, oczywiście uprzednio topnika. Dowiemy się, co jest grane. Bo z jednej strony pendrive oczywiście mamy masę. Masa wchodzi nam prawą stroną. Tutaj mamy z kolei linię 5V. I ona gdzieś musi przejść na drugą stronę laminatu. No. Ciekawie.
Prawdopodobnie linia 5V jest za złączem, a teraz my tego nie widzimy. Się zastanawiam, jak to zrobić. Może rozlutować całkowicie wtyczkę i wtedy byśmy pracowali bez niej i to mogłoby mieć ręce i nogi centralnie. No panie, ta wtyczka w tym wypadku to w ogóle jest nieistotna, nie? Można to na kabelku wyciągnąć w razie czego. To jest najmniejszy problem. Wiecie, to byłby taki pendrive za 2 dyszki, to bym się nie przejmował, nie? Tak nie jest. No, zbieraj go synu. Chodź baby. No powiem wam, że tak stresuję się. Nie chcę tego schrzanić. Więc robię taką przymiarkę. Zobaczymy. Teoretycznie jakbym hoterem podgrzał, to może by to wyszło, no ale... Nie wiem. Kurde, to nie chcę wyjść wcale. Skitu, to jest porąbany temat. Zaczynam się tym martwić. Dobra, może zbierzmy cynę z tej strony. Ja muszę tą wtyczkę wylutować. Jest gorzej niż myślałem. Jak to złapać? Chyba będziemy musieli hoterem to podgrzać. Temperatura 350. Nadmuch 60. Może się podda. Albo pierwszy się podda plastik, to się wszystko zacznie topić. Udało się. Dobra. Ło. No dobra. Idziemy na mikroskop. Zobaczmy najpierw od spodu. Czyli tak, linia 5V wchodzi prawą stroną. I ten pad jest prawdopodobnie całkowicie zerwany, więc na tym pendrive nie ma żadnego zasilania. Zaraz się upewnię. Czy tu jest przerwa? No a jak? Patrzcie. Tak. Czyli poderwało. Dobra, wiemy jedno, nie mamy zasilania, a nawet jakbyśmy mieli połączenie, to wychodzi tędy przez bezpiecznik i przechodzi tu. No i w sumie, jeszcze tędy do tej diody, ale to nie koniec tej drogi. Tu musi jeszcze wchodzić 5V na ten układzik bankowo. Trzeba sprawdzić, co to w ogóle jest. Może jakiś schemat będzie gdzieś? Kto wie? Przemyjmy go. SNTL DCA4L1. Cokolwiek to oznacza. Pewnie nic w dzisiejszych czasach. Patrzę na płytkę i powiem wam tak, to jest bardziej złożony problem niż się z tego spodziewałem. Kurde, patrzcie. Tak sobie patrzę, co jest grane. W ogóle ile warstw ma ten pendrive? Prawdopodobnie 2 albo 3. No ale tak patrzę, jest kondensator. Tu jest cyna pęknięta. No okej. Odwracamy pendrive'a i widzimy drugi kondensator. On jest pęknięty. On centralnie jest wysadzony. Ale się porobiło. Ajajaj. Dobra. Walczymy, co będzie. Może się uda. To teraz tak na oko. Przydałoby się zdjąć te elementy
zregenerować laminat i z powrotem te elementy nalutować. Bo czuję, że będę się tutaj mocno, ale to mocno męczył, więc to jest myśl. Tak zrobimy. No okej, teraz tak. Miernik w rączkę i sprawdźmy, czy możemy ustalić, dokąd idzie jeszcze linia 5V. No bo 5V wchodzi tędy, tu i zanika ten temat. Tak samo w tym miejscu jest 5V. Tu wychodzi, ok. Jest przejście, to jest dobra nowina. Tak. Ok, czyli linia 5V, która wchodzi właśnie tym bezpiecznikiem, leci nam też na ten układ od kwarcu. No i tutaj też mamy. No i spoko. Może nie będzie tak tragicznie, tylko to tutaj teraz źle wygląda, no ale nic, spróbujemy, będziemy to łatali bardzo powoli, ale do celu. I oczywiście do poprawnego działania pendrive'a potrzebujemy linii 5V, minusa i data plus, data minus. I to są właśnie, patrzcie, te dwie przelotki. Pytanie, czy jest przejście stąd na drugą stronę laminatu. Musimy sobie przepipczeć to. Teraz tak, tu musimy zrobić przejście. Te pady, jak pobielimy cyną, to one złączą, więc ciekawe. Niestety, ale musimy porobić takie wsporniki, bo to inaczej nie wytrzyma, jeśli w ogóle to wytrzyma. I tak naprawdę taka sytuacja jest zabawna, może i przerażająca, żeby taka malutka płytka zatrzymała działanie dużej czy tam wielkiej, wielgaśnej maszyny, generowała sporo strat. Dziwne czasy. Teraz sprawdzimy sobie przejście, czy jest od data plus, data minus na drugą stronę laminatu. Zobaczmy. Jeden pin ma przejście, drugi też. No dobra, takie małe coś. Ok, teraz bierzemy z powrotem elementy, które ściągnęliśmy, przyłóżmy je. Mamy wszystko oprócz tych kondensatorów pękniętych. Spróbujmy je zmierzyć. Tutaj są te koleżki. Może z takim pęknięciem no,
Coś nam wyjdzie w pomiarach. Kto wie. Cztery mikrofarady. Sporo. Bez kitu. A ten mniejszy? ...380... nie wiem, 400 nano? O! Chyba nie łączy. No nie, z tego to nic nie będzie. Teraz trzeba załatwić kondensatory. Jak się okazało, Kittech ostatnio wprowadził do sprzedaży sample booki. Taka jedna książka, która kosztuje z naszym rabatem 150 niecałe. Ale co ją odróżnia od zdecydowanej większości? To, że w jednym pakiecie mamy i rezystory, i kondensatory, czyli na pierwszych stronach są kondensatory, a w dalszej części rezystory. I w tym wypadku potrzebujemy 0,805 i szukamy. O, to jest wszystko nowe, jeszcze się klei. Różne pojemności. Ok, mamy 4,7 mikrofarada na 25 V. Będzie spoko. Zabieramy jeden element. Porównajmy, czy to jest ten sam komponent. No jasne, że tak. Tu mamy stary, uszkodzony, pęknięty, bez jednej nogi, drugi nowy. Także idziemy robić wlód. Grzejemy dziada. Czy jeszcze coś wzmacniamy? No, przyjrzyjmy się. No, jakbyśmy tu drucik wstawili z tej strony, myślę, że nie zaszkodzi. No jasne. I powiem wam teraz, dorzucimy tej cyny w te miejsce więcej, zróbmy takiego czopa cynowego, bo cyna jak trzyma, to trzyma, nie? Nie ma lipy, więc dołóżmy jej. O, coś takiego. Ja wiem, że to nie wygląda ładnie, ale to nie musi wyglądać. To ma działać, więc to ma trzymać. I tego się trzymajmy. Ma trzymać, więc się trzymajmy. Spoko. Teraz jeszcze sprawdźmy, czy nie ma jakichś tam zwarć, żeby nie było, nie? Teraz jeszcze sprawdźmy, czy nie ma jakichś tam zwarć, żeby nie było, nie? Kurwa, zwarcie jest. Okej, zwarcie jest, ale to na moje własne życzenie. Nie zauważyłem. O, teraz. I sprawdźmy sobie teraz pomiędzy plusem a minusem, bo... Sprawdzamy, to wszędzie jest minus, a to jest plus. Tak, 8 kilo ohmów, jest gitara, już myślałem. Już bym się wkurzył. Odwracamy płytkę i sprawdzamy jeszcze raz ten kondensator. Tak, jest wszystko gitara. Co mnie straszysz? How dare you? Te zwarcie nie było miłe. Czasami coś przeoczymy, idziemy do przodu, a błąd popełniliśmy wcześniej. Później ciężko do tego wrócić i zauważyć takie właśnie głupie błędy. To jest najgorsze, co może być. No ale dobra, tym razem trochę więcej szczęścia niż wszystkiego. Próbujemy zalutować wtyczkę do płytki. Próbujemy. Ostatni element, bateria. Jeszcze sprawdźmy, czy ma napięcie. Mierzymy. 3 V, jak nic, elegancko. Ok, mamy to polutowane, sprawdźmy. Tutaj przedłużka z mojego kompa, wyciągnięta na przewodziku USB 3.0.
Ciekawe, czy będzie dioda mrugała, czy nie. Jak myślicie? Mam nadzieję. Podpinamy. O! Coś piknęło. Ty, idziemy na pulpit. Chwila, moment. Lewy. Jest. Sentinel HL. Ale nie rozpoznano. Może jakiś sterownik trzeba mieć specjalny do tego. Aktualizuj sterownik. No niestety. Może jest dobrze, może jest źle. Ciężko mi teraz powiedzieć, co jest grane, ale pendrive'a widzi. Wypnę go. Jeszcze raz wepnę. Sentinel HL Driver Windows 11. O, proszę bardzo. Słuchajcie, nie wiem, jak instalować do tego sterowniki. Możliwe, że to lepiej używać w tej dokładnie maszynie, do której zostało stworzone. Także skontaktuję się z pracownikiem i on mi da feedback i informację zwrotną, czy działa ten pendrive, czy nie. Tutaj oczywiście to nie jest tak, że wkładamy go w obudowę i koniec. Nie. To trzeba jeszcze dodatkowo wzmocnić, więc w tym wypadku bezpiecznie będzie to zalać wszystko jakimś dwuskładnikowym klejem, żywicą, żeby to centralnie w ogóle nie pracowało i później na przyszłość całe urządzenie pójdzie gdzie? Z tyłu komputera. Więc teraz niech sobie to w takiej formie będzie. Nasz Sentinel, cokolwiek to oznacza. Dzisiaj materiał inny niż wszystkie. Jak się podobało, łapa w górę, jak nie łapa w dół. Napisz, co ty myślisz, subskrybuj kanał i nic. Widzimy się w kolejnych produkcjach. Trzymajcie się, cześć, hej!